Total Productive Maintenance, w skrócie TPM, to podejście do utrzymania ruchu polegające na maksymalizacji produktywności maszyn przy udziale wszystkich pracowników, od operatorów przez dział utrzymania ruchu aż po kadrę zarządzającą. Ideą TPM-u jest utrzymanie maszyn w najwyższej sprawności, eliminowanie awarii i strat produkcyjnych oraz ciągłe doskonalenie procesów, co przekłada się na wyższą efektywność zakładu. Podstawowym celem TPM-u jest zapewnienie ciągłości pracy urządzeń, czyli maksymalne wykorzystanie dostępnego czasu produkcji. Osiąga się to przez usuwanie nieplanowanych zatrzymań maszyn i zmianę awarii na zaplanowane prace konserwacyjne. W praktyce skuteczność TPM-u mierzy się przede wszystkim wskaźnikiem OEE Overall Equipment Effectiveness, iloczynem dostępności, wydajności i jakości, który pokazuje, jak dobrze wykorzystujemy czas pracy urządzenia. Podstawą skutecznego TPM-u jest zaangażowanie całej organizacji oraz uporządkowane procedury. Kluczowe filary TPM-u to m.in. autonomiczne utrzymanie ruchu, Autonomous Maintenance. Operatorzy dbają o czystość i podstawowe smarowanie maszyn oraz zgłaszają nieprawidłowości. Dzięki temu szybciej wykrywają usterki, rosną ich kompetencje i odpowiedzialność za sprzęt. Ciągłe doskonalenie, potocznie Kaizen. Ścisła współpraca produkcji i utrzymania ruchu w eliminowaniu marnotrawstw, poprawie jakości, analizie przyczyn awarii i wdrażaniu ulepszeń. Planowane utrzymanie ruchu. Systematyczne harmonogramowanie prac konserwacyjnych, przeglądów, remontów i modernizacji, z uwzględnieniem zużycia części oraz terminów skoordynowanych z produkcją. Wczesne zarządzanie maszynami. Planowanie konserwacji na etapie projektowania i modernizacji maszyn, ocena opłacalności napraw i zakupów. Utrzymanie jakości. Automatyczne monitorowanie jakości produkcji, np. systemami Andon, aby na bieżąco wychwytywać odchylenia i zapobiegać wadom produktu. Komunikacja międzydziałowa. Usprawnienie procedur administracyjnych i przepływu informacji między utrzymaniem ruchu, produkcją i magazynem, co poprawia planowanie i realizację zadań. Szkolenie i rozwój personelu. Podnoszenie kwalifikacji operatorów i techników utrzymania ruchu, np. przeszkalanie z pracy prewencyjnej, a nawet predykcyjnej, oraz menedżerów i kadry zarządzającej, jak zmiany strategii i standardów. Wdrożenie tych filarów umożliwia budowę świątyni TPM-u w zakładzie, w której eliminacja wypadków, usterek i awarii przekłada się na stabilną i bezpieczną produkcję. Główne cele TPM-u to zero awarii i maksymalizacja dostępności maszyn. Ideą jest, aby większość prac utrzymania ruchu odbywała się w planowanym trybie, np. w ramach cyklicznych przestojów konserwacyjnych, a nie w reakcji na niespodziewane awarie. W efekcie znacznie rośnie OEE oraz dostępność techniczna, która jest głównym wskaźnikiem DUR-u. Jednocześnie przez prewencję i doskonalenie zmniejsza się liczba awarii i usterek, co prowadzi do niższych kosztów produkcji i większych zysków przedsiębiorstwa. W praktyce KPI wykorzystywane przy TPM-ie to także MTTR – średni czas naprawy, MTBF – średni czas między awariami, czy wspomniana wcześniej dostępność techniczna. Wdrożenie TPM-u warto realizować etapowo, aby zachęcić pracowników i osadzić zmiany w firmie. Typowy plan wdrożenia obejmuje przygotowanie projektu, czyli określenie celów, np. wzrost wskaźnika OEE, redukcja awarii, zaangażowanie kierownictwa, szkolenia wstępne i informowanie personelu o celu tej metodologii w naszej firmie, a także ustalenie wskaźników i harmonogramów wdrożenia. Oficjalny start. Rozpoczęcie pracy nad TPM-em, np. dedykowane wydarzenie lub spotkanie, które pokazuje pracownikom skalę przedsięwzięcia i jego znaczenie dla firmy. Realizacja działań, czyli wdrożenie kolejnych filarów TPM-u, wprowadzenie autonomicznego utrzymania ruchu na stanowiskach, optymalizacja procesów produkcyjnych, zwiększenie nakładów na działania prewencyjne i predykcyjne, szkolenia operatorów z nowych procedur, lepsza komunikacja wewnętrzna i budowanie kultury bezpieczeństwa w firmie. Ciągłe doskonalenie. Stopniowe rozprzestrzenianie zasad TPM-u na kolejne działy, np. standardy utrzymania ruchu poza parkiem maszynowym czy usprawnianie działania magazynu. Poza tym również analiza efektów, aktualizacja standardów pracy i dalsza optymalizacja procesów w cyklu ciągłego doskonalenia. Dzięki takiemu podejściu zmiany są wdrażane płynnie, a pracownicy stopniowo się z nimi identyfikują. Nowoczesne podejście do TPM-u integruje cyfryzację działu utrzymania ruchu przez systemy CMMS, które umożliwiają monitorowanie maszyn, planowanie prac prewencyjnych i analizę wyników.
CMMS pozwala operatorom na korzystanie z cyfrowych checklist, zgłaszanie usterek oraz rejestrację awarii przez techników utrzymania ruchu. Total Productive Maintenance w połączeniu z cyfrową platformą CMMS to przepis na sprawne, prawie bezawaryjne utrzymanie ruchu. Praktyczna realizacja TPM-u wymaga przemyślanej strategii, etapy wdrożenia, szkolenia, ciągłe doskonalenie oraz wsparcia odpowiednimi narzędziami zależnymi od realizowanych filarów TPM-u. CMMS Professional Maintenance to zestaw kompleksowych rozwiązań, harmonogramy, mobilne zgłoszenia, matryce kompetencji, podręczne i mobilne kaizeny, dostęp z każdego miejsca do tablic Kanban i inne funkcje, które ułatwiają wdrożenie TPM-u i przyspieszają cyfryzację działu utrzymania ruchu. W rezultacie firmy osiągają wyższe wskaźniki, redukują awarie do minimum i mogą skupić się na optymalizacji procesów zamiast gaszeniu codziennych pożarów.